Iza Adriana Kalska jak miłość nie będzie w pełni szczęśliwa z Marcinem. Mikołaj Roznerski. Bo psychopata Artur Tomasz Ciachorowski nie da o sobie zapomnieć. Przez długi czas ukryje przed Chodakowskim pogróżki i prezenty od byłego męża. Jednak w 1426 odcinku Jak miłość obudzi się w nocy z krzykiem. Bo przyśni jej się koszmar, że Artur chce ją zabić. Nie będzie mogła dłużej milczeć. Wyzna Marcinowi, że Artur przysyła jej liściki i grozi, że tylko śmierć może ich rozdzielić. Co zrobi Marcin, by chronić Izę i ich córkę Maję Anna Wierzchoń? Koszmary senne Izy Jak miłość będą zwiastowały kolejną tragedię w jej życiu. Dopóki nieobliczalny, chory psychicznie Artur knuje w psychiatryku jak wyjść. Na wolność i pozbyć się Marcina, ani Iza ani jej ukochany nie mogą być bezpieczni. Skalski już wiele razy pokazywał, że nawet za kratkami więzienia jest bardzo niebezpieczny. A jego ludzie cały czas dręczą Izę. Rodzinne szczęście Izy i Marcina skończy się, gdy w 1426 odcinku Jak miłość kolejny sen o Arturze doprowadzi Lewińską na skraj załamania psychicznego. Jak podaje świat seriali, Iza obudzi się w środku nocy z krzykiem. I choć Marcin będzie próbował ją uspokoić, ona będzie drżeć ze strachu o życie swoje. Maja Anna Wierzchoń i wszystkich, których kocha. Dopiero w 1426 odcinku Jak miłość Iza przestanie okłamywać Marcina i wyzna, co się z nią dzieje. Opowie o listach z pogróżkami od byłego męża, kwiatach, które jej przysyła. Poza tym przyzna się, że niemal każdej nocy śnią jej się koszmary z Arturem, który chce ją zabić. Lewińska wróci pamięcią do chwil przed wypadkiem i tego, co zrobił jej Artur. Zanim uciekłam z Majką, Artur powiedział, że cokolwiek się stanie i tak jesteśmy. Na siebie skazani i tylko śmierć może nas rozdzielić. Powie drżącym głosem. A Marcin przytuli ukochaną i zapewni, że teraz nic już jej nie grozi. Póki on jest obok, Artur nie skrzywdzi ani jej ani Maj. Tyle tylko, że psychopata cały czas będzie kombinował. Jak zabić Chodakowskiego i upozorować nieszczęśliwy wypadek.
dzieci Marcina z serialu M jak miłość nie mają szczęścia do opiekunek. Do tej pory głównie dlatego, że Chodakowski prawie każdą nianię zaciągał do łóżka albo wdawał się w dwuznaczne sytuacje. W 1412 odcinku M jak miłość sytuacja będzie jednak o wiele bardziej poważna. Rano Iza odprowadzi córkę do żłobka i poinformuje Marcina, że po południu zajmie się nią opiekunka. Lewińska nie podejrzewa, że zaufana dziewczyna nie jest tym, za kogo się podała. Dopiero Marcin w 1412 odcinku M jak miłość odkryje prawdę. Wściekły zadzwoni do nieodpowiedzialnej pijaczki. Dzień dobry, już pani wytrzeźwiała? Nie rozumiem, o czym pan mówi. To jakieś nieporozumienie. Nie, proszę pani, to nie jest pomyłka. Jest pani zwolniona, słyszy pani? Proszę się więcej nie zbliżać ani do mojego dziecka, ani do mnie. Jest pani zwolniona, do widzenia. Usłyszą widzowie. Chodakowski odbierze Majkę ze żłobka i uda się z nią do biura. Cześć Iza, mała jest ze mną. Odebrałem ją ze żłobka, zadzwoni, nagra Izie wiadomość głosową. Wychowawczyni dzwoniła, że opiekunka przyszła kompletnie pijana. Oczywiście ją zwolniłem. Spanikowana Iza w 1412 odcinku M jak miłość przyjedzie od razu po pracy. Zacznie zastanawiać się, co teraz zrobi, bez opiekunki. Nie chcąc robić Marcinowi problemu, delikatnie odrzuci jego propozycję zajęcia się córką. Iza, ja wiem, że możemy mieć do siebie pretensje. Że możemy źli, ale to nie powinno dotyczyć naszego dziecka i... Maja ma jeszcze tatę, więc bez problemu mogę się nią zająć. Po chwili dojdą do porozumienia. Dramatyczne wydarzenia w 1382 odcinku M jak miłość, czyli wypadek Izy. Wiadomość o jej tragicznej śmierci w rzece i porwanie Mai ze szpitala uruchomią całą serię kolejnych wstrząsających wydarzeń w życiu Marcina. Bo chory psychicznie, nieobliczalny Artur nie spocznie póki nie odnajdzie Mai i nie odbierze córki Chodakowskiemu. Mąż Izy też będzie pewny, że jego ukochana nie przeżyła wypadku.
Co prawda płetwonurkowie nie znajdą ciała w rzece. Ale żaden ze szpitali nie zgłosi przyjęcia pacjentki z wypadku z rysopisem odpowiadającym wyglądowi Izy. A Skalski posunie się do każdej podłości, by w świetle prawa on był największą ofiarą Marcina. Nie dość, że w 1383 odcinku Jak miłość oskarży Chodakowskiego o znęcanie się nad Izą i prześladowanie jego żony, to jeszcze o porwanie Maj. W tym czasie Marcin z Mają, Szymkiem oraz Anią Maria Pawłowska będą się ukrywać w domu nad jeziorem należącym do klienta Skalskiego. Żaden z nich nie będzie zdawał sobie sprawy, że Iza walczy o życie w szpitalu w Niemczech. Z poważnymi obrażeniami głowy zapadnie w śpiączkę. W 1385 odcinku Jak miłość Artur wynajmie ludzi, którzy na jego zlecenie będą śledzić całą rodzinę Chodakowskich. Z nadzieję, że odszuka rywala, gdy ten spróbuje skontaktować się z bliskimi. Ukrywający się w tym czasie wciąż w domu na jeziorem Marcin spotka się z bratem Olkiem Maurycy Popiel, który przekaże mu pieniądze i list od ich matki Aleksandry Małgorzata Pieczyńska. Jak podaje magazyn Teletydzień, Marcin wspomni Ani o planowanej ucieczce. Z dziećmi do Wiednia do swojego ojca Grzegorza Wojciech Majchrzak, a później do Francji. Za namową Olka zgodzi się na spotkanie z Aleksandrą tak, żeby babcia mogła zobaczyć się z wnukami. Starszy Chodakowski nie będzie świadomy tego, że Artur podążą śladem ich matki.